Dlaczego 95% powierzchni Australii jest puste? Jak to możliwe, że kraj o powierzchni blisko 7,7 miliona kilometrów kwadratowych, czyli niemal tej samej wielkości co Europa, zamieszkuje zaledwie około 27 milionów ludzi? Ogromny ląd, mało ludzi i jeszcze mniej miejsc, gdzie człowiek może naprawdę żyć bez walki z naturą. Gdy spojrzysz na mapę zaludnienia, zobaczysz coś uderzającego. 87% Australijczyków mieszka w wąskiej strefie do 50 kilometrów od oceanu. Miasta takie jak Sydney czy Melbourne są zatłoczone, nowoczesne, kosmopolityczne, ale wystarczy przejechać 500 kilometrów w głąb kontynentu, by doznać szoku poznawczego. Znika woda, znikają drogi, znikają ludzie. Pozostaje przestrzeń, którą miejscowi nazywają outbackiem. To nie jedno miejsce na mapie. To olbrzymi, praktycznie pusty obszar w samym sercu Australii, ciągnący się setkami kilometrów. To wynik historii, klimatu i geologii, która zaczęła się na długo zanim pojawił się Homo sapiens. Australia nie jest po prostu pusta. Ona jest trudna do życia w większości swojej powierzchni. Zacznijmy od fundamentu – Ziemi. Australię geolodzy określają jako najstarszy kontynent świata. Co to oznacza w praktyce? To ląd, który od setek milionów lat nie doświadczał intensywnej, rozległej aktywności wulkanicznej, która w innych miejscach na świecie odnawiała gleby i tworzyła żyzne warunki do upraw. W Europie czy Azji wybuchy wulkanów regularnie wyrzucały minerały – fosfor, potas, wapń, budując warstwy żyznej gleby, na których powstawały cywilizacje. W Australii tego zabrakło. Gleby stopniowo ulegały erozji, wypłukiwane przez rzadkie, ale intensywne deszcze oraz wiatry. Fosfor, pierwiastek kluczowy dla wzrostu roślin, został w centrum kontynentu praktycznie wyjałowiony. Efekt? Gigantyczne połacie ziemi, które nie są w stanie utrzymać nawet podstawowego rolnictwa bez ogromnej ingerencji i nawożenia, a nawet z nawożeniem często przegrywają z zasoleniem gruntu, bo to kolejna rzecz. Australia ma gleby pełne soli, zwłaszcza w regionach dawnych jezior. Tam, gdzie woda kiedyś stała i wyparowała, zostawiła kryształy soli. Te obszary, choć mogą wyglądać spektakularnie, dla roślin są prawie toksyczne, a dla ludzi bezużyteczne pod uprawy. A jeśli nie da się uprawiać ziemi, nie powstają miasta. Cywilizacja rośnie tam, gdzie gleba pozwala się zakorzenić. Australia w centrum tego nie umożliwia, ale nawet gleba mogłaby być do obejścia, gdyby nie następny przeciwnik – klimat. Środek Australii to nie jedna pustynia. To system pustyń i półpustyń, takich jak Wielka Pustynia Wiktorii oraz Pustynia Simpsona. To łącznie największy obszar pustynny na półkuli południowej. Temperatura latem? Regularnie 40 do 50 stopni Celsjusza. Powietrze bywa tak suche, że wilgoć znika natychmiast. Średnie roczne opady w centrum to często poniżej 250 mm. Problem jednak nie polega tylko na tym, że jest gorąco i sucho. Problem polega na skrajnej niestabilności pogody. Deszcz? Kiedy już spadnie, nie jest przyjazny. To gwałtowne, krótkie ulewy, które zamiast zasilić rzeki, uderzają w suchy jak beton grunt i spływają, nie wnikając głębiej. Zamiast życia powodują powodzie błyskawiczne, które niszczą i wypłukują to, co i tak było jałowe. Do tego mamy szok termiczny dobowy. W dzień 50 stopni Celsjusza, w nocy nawet 0 stopni Celsjusza. Dlatego budowanie stabilnych osad w środku kontynentu zawsze było i jest ekstremalnym wyzwaniem logistycznym i finansowym. Klimat wnętrza Australii nie tylko utrudnia życie. W wielu miejscach uniemożliwia je na dużą skalę. I tu dochodzimy do najważniejszej kwestii, która zamyka temat zasiedlania. Woda, a właściwie jej brak. Największy system rzeczny Australii, Murray-Darling Basin, znajduje się daleko od centrum kraju, na południowym wschodzie, przy strefie bardziej przyjaznej. Centrum nie ma stałych dużych rzek. Europejczycy nie rozumieli tego, gdy zaczęli eksplorację kontynentu. W XIX wieku epoka kolonialna, napędzana dumą i wizją podboju natury, wysłała w środek Australii ekspedycję. Najbardziej znana, Burke and Wills, skończyła się fatalnie.
Odkrywcy zginęli, ponieważ zapasy i plan trasy były oparte na europejskim wyobrażeniu pustyni, a nie australijskiej rzeczywistości. Pustyni, gdzie nie ma oaz i gdzie woda nie płynie w sposób przewidywalny. Próby farmienia centrum kraju miały podobny finał – bankructwo lub porzucenie terenu. A skoro już mówimy o niszczycielskiej sile natury, czas na pożary. Australia jest jednym z najbardziej pożarowych lądów świata. Suche trawy, eukaliptusy bogate w olejki eteryczne i gorące wiatry sprawiają, że ogień tu nie wybucha. On eksploduje i wędruje. W centrum kontynentu brak gęstej infrastruktury i mała liczba ludzi oznaczają, że pożarów często nie ma nawet jak kontrolować, bo nie ma dróg, dojazdu i punktów strategicznych. Ogień potrafi przemierzać setki kilometrów i palić się tygodniami. To system, który naturalnie resetuje krajobraz, ale dla człowieka resetuje też każdą próbę osadnictwa. Mimo to ktoś jednak ten ląd zamieszkiwał i zamieszkuje do dziś. Dziś Australia w centrum jest pusta nie dlatego, że nikt jej nie chciał, ale dlatego, że natura postawiła najtwardsze możliwe warunki wejścia, a człowiek, niezależnie od epoki, wciąż nie znalazł sposobu, by je na wielką skalę obejść. Czy to się kiedyś zmieni? Może. Ale historia mówi jedno. Cywilizację budowała woda, gleba, handel i stabilny klimat. A te 4 rzeczy w Australii trzymają się jednej zasady. Są, ale przy brzegu oceanu. Może więc Outback nie jest pusty. Może on jest ostrzeżeniem. Przypomnieniem, że nie każdą ziemię da się podbić i że czasem największą siłą natury nie jest to, co robi, ale to, czego nie daje. A jeśli chcesz zobaczyć więcej takich historii, zapraszam na kanał.